Igor Janek, dzień dobry Państwu. To jest Układ Otwarty, niezależny program w Polsce i świecie. Dziś specjalne wydanie raportu geopolitycznego z profesorem Andrew Michtą. Bardzo wiele się zdarzyło na linii Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina. Prezydent Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Padły bardzo poważne deklaracje. Co to wszystko znaczy? Za chwilę porozmawiamy o tym z profesorem Michtą. Bardzo pozdrawiam wszystkich patronów, jak zawsze. Dziękuję za wasze wsparcie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam nieustannie na mój profil w serwisie patronite.pl, a teraz już łączę się z Waszyngtonem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Andrew Michta, dzień dobry. Dzień dobry Igor, dzień dobry Państwu. Spróbujmy po pierwsze opowiedzieć, co się wydarzyło, po drugie jakby zdekodować. Tak? Wczoraj, czyli w środę pojawiła się informacja, najpierw sekretarz Pete Hegseth powiedział, powiedział, Stany Zjednoczone nie wierzą, że jakby NATO, że jest miejsce w NATO dla Ukrainy, zapowiadając rozmowy pokojowe. Również oświadczył, że właściwie nie ma mowy o powrocie do granic Ukrainy sprzed 2014 roku. No i też zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie będą na pewno brały udziału w jakiejś misji pokojowej, że nie wyślą tam swoich wojsk. Potem pojawiła się informacja o tym, że że wcześniej były inny przedstawiciel Donalda Trumpa przez 3 godziny specjalny wysłannik rozmawiał z Władimirem Putinem, a potem pojawiła się informacja o samych rozmowach Trumpa z Putinem. Po tej rozmowie Donald Trump na swoim serwisie społecznościowym napisał taki tekst, w którym powiedział, że to była wspaniała rozmowa, że Rosję i Stany wiele łączy, że rozmawiali o współpracy w przyszłości, o tym, że w przeszłości wspólnie walczyli podczas II wojny światowej. Jak to wszystko zinterpretować? No bo to nie wygląda na rozpoczęcie negocjacji, w którym jakby od razu obniża się poziom startu, kiedy główny negocjator jakby od razu idzie na bardzo duże koncesje. Powiedz, jak ty to rozumiesz, jak ty to interpretujesz? Znaczy to, że negocjacje się zaczęły, czy że już były różne kontakty, że tak powiem, poza kulisami oficjalnej prasy i mediów, to mnie nie dziwi, dlatego że to przygotowanie musiałoby mieć miejsce. Tak jak ty, jestem zdziwiony tym, że zostało wyartykułowane i już zupełnie, jak to się mówi, upfront, zarówno przez sekretarza Hegseth, jak i przez prezydenta Trumpa, tak naprawdę jakie są koncesje ze strony amerykańskiej, ze strony europejskiej. A tego rodzaju stwierdzenia w mojej ocenie były być wypowiedziane dopiero po zakończeniu procesu negocjacyjnego, no bo to są rzeczy do targowania się, że tak powiem. Czyli tak jak powiedziałeś, to jest niepokojące dla mnie, że ustawiliśmy od razu tę początkową rozmowę, właśnie mówiąc właściwie co do tych 2 najbardziej spornych rzeczy, które były od początku wojny. W debacie, jak wiesz, ja jestem od samego początku zwolennikiem przyjęcia Ukrainy do NATO, więc to było dosyć duże rozczarowanie po tym szczycie w Wilnie, że to już jest w tej chwili off the table, prawda? No i druga sprawa to jest ta, że kwestia terytoriów. Dlaczego o tym mówię? Wiesz, przypomnę ci, że Stany Zjednoczone na przykład nigdy nie uznały przejęcia państw bałtyckich przez Sowietów. Prawda? I przez te kilkadziesiąt lat, właściwie cały okres zimnej wojny, po okresie
po okresie II wojny światowej aż do załamania się Imperium Sowieckiego, oficjalna pozycja Stanów Zjednoczonych była taka, że te terytoria nie są terytorium sowieckim, ale są okupowane po prostu. I później doszło do zmiany w 91 roku i kraje stały się wolne, są teraz zakotwiczone zarówno jeśli chodzi o Zachód, jak i czyli Sojusz i Unię Europejską. Więc to są rzeczy, które mnie zaskoczyły, muszę ci się przyznać, dlatego że to jest tak, jakbyś robił negocjacje, ale w świetle reflektorów i komunikujesz do każdego, co jest, a co nie jest dopuszczalne. Druga rzecz, jeżeli słuchałeś całego przemówienia sekretarza Heckseta, to on również powiedział coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o tę siłę wojskową, która ma w mojej ocenie odstraszać Rosjan, mimo że to się nazywa siłami pokojowymi, ale tak naprawdę mówimy o siłach odstraszania. To znaczy on powiedział pozytywnie to, że celem Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie niezależnej, suwerennej Ukrainy, ale jednocześnie złożył publicznie taką deklarację odnośnie terytorium i odnośnie członkostwa Ukrainy w NATO. Przypomnę ci, że na ostatnim szczycie w Waszyngtonie mówiło się po raz kolejny o jakimś moście do sojuszu, po którym Ukraina ewentualnie do tego sojuszu dojdzie. To było, powiedzmy sobie szczerze, takie trochę ubieranie, okna w kwiatki, bo decyzja o tym, że Ukraińcy nie będą mieć szansy na wejście do sojuszu w jakiejś najbliższej, czy nawet przewidywalnej przyszłości. To zostało podjęte w mojej ocenie już w Wilnie na szczycie. To znaczy to była ostatnia szansa takiego poważnego potraktowania tego. No a przedtem taki prawdziwy moment to był 2008 rok, kiedy George W. Bush to proponował. Reszta to jest retoryka dyplomatyczna. Ale do czego wracam do wypowiedzi sekretarza Heckseta. On mówił w swoim przemówieniu, że te siły zbrojne, które mają być gwarantami traktatu, porozumienia odnośnie Ukrainy, to nie będzie misja natowska, to jest raz, i że nie będzie tam żołnierzy amerykańskich, o ile dobrze pamiętam jego wypowiedź. Czyli stwarza to de facto decoupling, jeśli chodzi o ryzyko dla Putina, gdyby naruszał to porozumienie, a z drugiej strony stwarza taką, że niemalże no man's land, bo przecież jeżeli tam mają wejść państwa europejskie, to poza niewielkimi wyjątkami to są państwa, które są również członkami sojuszu. Więc ja jestem dosyć zaniepokojony tymi takimi stwierdzeniami upfront, że tak powiem. Oczywiście wszystko zależy od tego, co się stanie w trakcie prawdziwych negocjacji. Ja dzisiaj, zresztą za kilka godzin od naszej rozmowy, wsiadam w samolot, lecę do Monachium na Munich Security Conference i tam będą najprawdopodobniej odbywać się pierwsze poważne rozmowy, dlaczego, że ma być i wiceprezydent J.D. Vance, i rozumiem, że sekretarz obrony tam ma być, i Marco Rubio, sekretarz stanu, czyli wysoka delegacja amerykańska, jeśli chodzi o sprawy polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. To, że ta wojna, po tych wszystkich raczej takich negatywnych odczuciach, jedno jest oczywiście pozytywne, że wreszcie jest jakiś ruch na tym, żeby doprowadzić do zakończenia tej wojny, bo Ukraińcy się wykrwawiają i mimo tego, że ja się krytycznie odnoszę do tego, w jaki sposób ta negocjacja jest przedstawiana, to, że próbuje się to zakończyć i jednocześnie, i tu biorę na dobre słowo, chodzi o utrzymanie jednak suwerennej Ukrainy, no to jest to taka welcome change z tego, co odbywało się przez ostatnie 3 lata. Przecież przez ostatnie 3 lata, niestety, mówię to również z ogromnym bólem, dlatego że pracowałem z armią ukraińską, kiedy byłem w Centrum Marszala z oficerami, że były kilkakrotne okazje, żeby doprowadzić do rozwiązania tej wojny, zwłaszcza w czasie pierwszej ofensywy, w warunkach takich, które pozwoliły Ukraińcom rzeczywiście usiąść do stołu jak równy z równym. Tego niestety nie zrobiliśmy, bo byliśmy ciągle, mówię tutaj o poprzedniej administracji, obsesjonatami odnośnie zarządzania eskalacją, żeby to się wszystko nie wymknęło spod rąk, więc były te przedziwne formuły, o których ja zresztą niedawno pisałem na X, że prawda, Rosja nie może wygrać, Ukraina nie może przegrać, as long as it takes, wiesz. To był taka trochę dyplomatyczna nowomowa, przepraszam, że tak powiem, może za ostro. Natomiast to nie zmienia sytuacji, że jesteśmy w chwili, w mojej ocenie, decydującej, że następne dni, jeśli nie następnych kilka tygodni, bo te negocjacje się zaczną w Monachium, ale one się będą dalej ciągnąć. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, Igor, że
jak już pewnie zauważyłeś, jeśli chodzi o obecną administrację Stanów Zjednoczonych, naprawdę decyduje o wszystkim prezydent. To jest, wiesz, ten cały proces ma mu dać przedstawić różne opcje, ale ja mam wrażenie, że on zdefiniował to, co chce osiągnąć i on to bardzo często powtarza, że ta wojna nigdy nie powinna była mieć miejsca, że musi się skończyć ten rozlew krwi, mordowanie ludzi, więc on niemalże mówi w kategoriach humanitarnych, takich z jednej strony, a z drugiej strony przecież te rozwiązania, które są proponowane, łącznie z przejęciem potencjalnie ukraińskich zasobów rzadkich minerałów, prawda? No to taki bardzo realpolitik hardcore, że tak powiem, jest w tym wszystkim. Jesteśmy w bardzo trudnym momencie i ja się będę temu, zresztą jestem przekonany, szereg innych analityków będzie się przyglądać temu z ogromną uwagą, bo to, co się dzieje w tej chwili, Igor, to zdefiniuje strukturę bezpieczeństwa w całym regionie, a w tym oczywiście rozmawiamy z polską widownią, przede wszystkim zdefiniuje sytuację Polski. No, ja mówiąc szczerze, jestem bardzo, bardzo mocno tym zaniepokojony i właściwie dzisiaj rano się, czytając to wszystko, co się wydarzyło, poczułem się prawie tak jak 3 lata temu, kiedy wybuchła wojna, bo tak jak myślę, to jest definiujący moment, tak? Znaczy to się ułoży świat na nowo. No i początek tej rozmowy wygląda fatalnie z polskiego punktu widzenia. Dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego Donald Trump, który znany jest jako twardy gracz, zaczyna tak miękko. No to wróży fatalnie. Ten jego wpis na Social True o tym, jak to była fantastyczna rozmowa i jak rozmawiał z Putinem o współpracy w dziedzinie AI, w siły dolara, współpracy gospodarczej, o wspólnej przeszłości, o 2 wielkich narodach. No to jakby wygląda na taką gotowość no dobrze, no to podzielmy się tym światem, podzielmy się strefami wpływów, no bo przecież Putin już daje sygnały, o tym też już czytałem takie analizy mówiące o tym, że Putin będzie grał teraz bardzo ostro i będzie grał nie tylko o to, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie, ale żeby wrócić do swojego pierwotnego postulatu powrotu do stref wpływów z czasu zimnej wojny. To brzmi bardzo przerażająco. Z czego to twoim zdaniem wynika taka postawa Donalda Trumpa? Znaczy jedno to jest w mojej ocenie osobowość prezydenta. Jeżeli chodzi o retorykę, Igor, nie pierwszy raz widzisz, że Donald Trump mówi, wszystko jest albo wspaniałe, albo do niczego. Więc on ma tendencję do takiej bardzo kwiecistej mowy czasami. Jeżeli ktoś jest z nim zaprzyjaźniony, czy go lubi, to jest najwspanialszy facet na świecie, a jeżeli nie, no to jest, prawda, do niczego się to nie nadaje. Więc część to jest jego retoryka, ale odłóżmy to na bok na chwilę. Sposób wysławiania się i zachowywania. Z drugiej strony to, o czym się zawsze mówiło, że jednak w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa transakcyjność zawsze istnieje. Ona czasami jest lepiej ubierana w słowa, czasami gorzej. No tutaj ona nie jest ubierana w słowa w ogóle tak naprawdę. Jest przedstawiana w taki bardzo bezpośredni sposób. Co do sytuacji w regionie, widzisz, jeżeli chodzi o to, co chce osiągnąć Putin, to nie jest naprawdę rakietowa nauka, prawda? No bo facet od początku stara się na nowo zlitygować zakończenie zimnej wojny, odkręcić te wszystkie utracone priorytety, prerogatywy i to, co Rosjanie zawsze uważali za swoje prawo jako państwo imperialne. I oczywiście on chciał stworzyć sferę wpływów, to znaczy zdominować na powrót Europę Wschodnią, czyli głównie Białoruś i Ukrainę. Białoruś już ma, co do Ukrainy, jesteśmy w tej chwili na ostrzu noża, jak to pójdzie i tak jak rozmawialiśmy, nie wygląda to zachęcająco. Wszystko będzie zależeć od tego, nie co się stanie tak naprawdę, tylko co się stanie po tym. To znaczy, czy rzeczywiście będą jakieś siły zbrojne, czy będzie wsparcie ekonomiczne dla Ukrainy, czy ten kraj się będzie mógł wreszcie zacząć odbudowywać po tym zniszczeniu i chaosie. No ale stwarzamy bardzo nieprzyjemny taki moment, bo przecież nie ma 2 zdań co do tego, kto tutaj jest agresorem. Wiesz. Więc dlaczego to, jak mówisz, bardzo twardy gracz, jak mówisz o prezydencie Trumpie, i zgadzam się, że tak jest, w taki sposób widzi realia relacji ukraińsko-rosyjskich i relacji amerykańsko-rosyjskich. I tu zaryzykuję rzecz, która może trochę z twoich słuchaczów zdziwi, ale ja uważam, że jednym z problemem w tym wszystkim
to jest to, że w Stanach Zjednoczonych od jakichś 30 lat wyginęła ekspertyza na temat Rosji. Znaczy w momencie, kiedy zakończyła się zimna wojna, to tak naprawdę to, co my nazywamy area studies, przestało być możliwością nawet uzyskania teniury na uniwersytecie. I nauki polityczne zajęły się modelowaniem, budowaniem jakichś tam, prawda, lambda equations, rational choice, jak mówimy, racjonalny wybór, wiesz, i tak dalej. I coraz mniej, ja to zauważyłem w przeciągu ostatnich 30 lat, zwłaszcza wśród ludzi pracujących w rządzie czy w kampanii, zarówno biurokratów, jak i politycznych, wybranych politycznych, jest coraz mniejsze rozumienie tego, czym jest Rosja tak naprawdę. I w związku z tym ja sądzę, że ta rozmowa wśród doradców prezydenta Trumpa, tych najbliższych, bo to jest jednak grupa ludzi, do której on się zwróci, wiesz. I pamiętaj, że ta grupa poza najbliższą rodziną w mojej ocenie będzie zawsze fleksybilna, to znaczy generał Kellogg może być dzisiaj prawda, następnego dnia może się znaleźć dalej od tego celu. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób te relacje z prezydentem się będą rozwijać. I w tej chwili, wiesz, jest myślenie o relacjach międzynarodowych w mojej ocenie nie biorące pod uwagę tego, jakiego rodzaju imperialnym państwem jest Rosja i do czego ten KGBista zmierza tak naprawdę. Więc załóżmy najgorszy scenariusz, że wszystko jest tak, jak się wydaje w tej chwili. My patrzymy na to, dochodzi do zamrożenia tego konfliktu. Ukraińcy są poinformowani czy zmuszeni do tego, żeby zgodzili się na utratę swoich terytoriów, no i oczywiście nie permanentnie na członkostwo w sojuszu, prawda? No to jest wygrana Putina w mojej ocenie. To jest, wiesz, z jego perspektywy, on mimo tego, że zapłacił bardzo wysoką cenę, ale mu się po prostu udało, że tak powiem, prawda? Czyli tracąc tylu ludzi, ile on tracił, pieniędzy, wiesz, gospodarka, to wszystko, ale jednak znajduje się w sytuacji, w której zagarnął no niemalże ćwierć Ukrainy w tej chwili, jeśli chodzi o terytorium. I zablokował i pokazał tak naprawdę całemu Zachodowi, że ta Rosja może im stanąć w twarz i ten kolektywny Zachód nie bardzo sobie jest w stanie cokolwiek z tym zrobić. Zauważ dwie bardzo ciekawe rzeczy w tym procesie, Igor. Znaczy ja mam nadzieję i chciałbym, żeby Ukraina rzeczywiście była przy tym stole negocjacyjnym, żeby to nie było tylko i wyłącznie negocjacja między Stanami Zjednoczonymi a Rosją na temat tego, jak zakończyć wojnę. Natomiast zauważ, że nie ma w tym Europy. Znaczy ani żadnego głównego kraju, ani Europy jako całości, o której Europejczycy tak lubią mówić. Widziałem, Kaja Kallas wypisała coś na temat tego, że prawda, ten statement weimarski, że tutaj trzeba, żeby Europa była przy tym. Wiesz, no chcieństwo nie załatwia sprawy. Znaczy my płacimy w tej chwili cenę za to, że Europejczycy nie mają zdolności wojskowych, nie przynoszą czegokolwiek do tego prowerbialnego stołu. I mówiąc zupełnie tak otwarcie, może niezbyt ładnie, ale przespali te 3 lata tej ogromnej tragedii na Ukrainie. I znajdujemy się w takiej sytuacji właśnie. Po pierwsze trzeba też, wspomnijmy o tym, że po rozmowie z Putinem Trump zadzwonił do Zełenskiego i rozmawiali o tym. I pierwszy komunikat Wołodymyra Zełenskiego był dosyć pozytywny, że to była dobra rozmowa. No ale dzisiaj rano już pojawiły się informacje takie, no jego też stanowiska następne, że to, o czym ty mówiłeś, że nie może być rozmów bez Ukrainy, tak? To rzeczywiście to było bardzo, bardzo mocne stanowisko. A co do Europy, Tom Hexed, jak rozumiem, poleciał do Brukseli, nawet spotkał się w siedzibie NATO. Tutaj państwo widzicie zdjęcia, rozmawiał z politykami europejskimi. No, Europejczycy, tutaj mamy szefa NATO Marka Rutte, który mówi, że Europa musi być też zaangażowana w te rozmowy. Tych reakcji europejskich było bardzo dużo, ale z drugiej strony jest tak, jak powiedziałeś, no, Europa do tej pory nic nie robiła, tak? No, jest mocne stanowisko szefa niemieckiego ministra obrony Pistoriusa, który mówi, że nie można tak odpuścić tej wojny i krytykującego Trumpa, no ale to brzmi, no powiem, groteskowo, kiedy przedstawiciel Niemiec, który
bardzo niewiele zrobiły w ciągu tych, jeśli chodzi o realną pomoc dla Ukrainy militarną. Teraz wypowiada takie ostre słowa. Europa nic nie robiła, czy bardzo nic, bez przesady, tak, ale niewiele robiła, niewystarczająco zdecydowanie robiła, no a teraz jest oburzona postawą Trumpa. No mnie oburza, mówiąc szczerze, jedno i drugie. I teraz pytanie, czy Europa twoim zdaniem jakby jest w stanie włączyć się realnie, nie tylko poprzez oświadczenia, mieliśmy to oświadczenie Trójkąta Weimarskiego plus, bo tam też była Hiszpania, Wielka Brytania, bardzo mocne zresztą tu wystąpienie takie poważne ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i Hiszpania też w tym wzięła udział i Kaja Kallas bardzo ostro się wypowiedziała. Ale czy twoim zdaniem Europa, no jeśli Stany się rzeczywiście de facto wycofają, tak, to czy Europa będzie w stanie w szybki sposób wesprzeć Ukrainę realnie? Krótka odpowiedź: nie. Nie dlatego, że nie ma dobrej woli ze strony ludzi i wiesz, te wszystkie wyrażenia oburzenia. Realia są bardzo proste. Tak jak mówiłeś, wiesz, Europa, Niemcy w tym również, no włożyli dosyć dużo pieniędzy w pomoc Ukrainie, ale Ukraińcy nie strzelają euro, prawda? Są potrzebne stoki amunicji, broni, pocisków, zapasów wojskowych. I tego po prostu w Europie nie ma, Igor. No to są magazyny są puste tak naprawdę. Zdolności produkcji amunicji są tak rozciągnięte w czasie z tego tytułu, że większość rządów poza państwami flankowymi, oczywiście tu wykluczam i Finów z tego, i Szwedów, i Polaków, i Bałtów, bo te państwa są bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje, bo są krajami frontowymi. Słuchaj, wiesz, w Polsce nie trzeba nikomu przypominać, co to znaczy przegrana wojna. Prawda? To minimum to jest utrata suwerenności, jeśli chodzi o Rosję. Dla Bałtów to jest niemalże egzystencjalna sprawa. To znaczy to są bardzo małe narody, które mogą być po prostu zlikwidowane, wywiezione stamtąd en masse, prawda? Gdyby Rosjanie ich przejęli i okupowali. Wiesz, powiem jeszcze jedną rzecz i znów ja tutaj nie chcę tłumaczyć tego, w jakim momencie się znajdujemy. Dlatego, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, ja jestem mocno zaniepokojony tym, co się dzieje, w sensie tych otwartych, prawda, warunków rozmowy jeszcze przed taką poważną, twardą negocjacją pryncypałów. No, ci powiem jedną rzecz. Jeżeli chcesz być dobrym politykiem, to trzeba wiedzieć, kto jest twoim interlokutorem, prawda? Pomiędzy 2016 a 2020 rokiem, kiedy ja byłem w Niemczech i w Europie bardzo często podróżowałem w różnych tam zawodowych zadaniach, to było 4 lata na wypracowanie relacji z Donaldem Trumpem. Natomiast to, co ja widziałem i zrozumienie tego, że jest on politykiem, dla którego te osobiste relacje są kluczowe, czyli zdobycie jego zaufania, umiejętność rozmowy. I tutaj, wiesz, mój kapelusz dla prezydenta Andrzeja Dudy, jednak on był w stanie zbudować relacje osobowe. Do jakiego stopnia jest to do przełożenia na koniec tego konfliktu, no to oczywiście tu również dużo zależy od tego, jakiej wielkości państwem jest Polska, jakie ma wpływy, co może przynieść do tak zwanego stołu, prawda? Ale jednak ta możliwość rozmowy odgrywała rolę. Ja pamiętam, kiedy prezydent Duda pojechał do Waszyngtonu, kiedy było głosowanie nad tymi 60 paru miliardami pakietu dla Ukrainy. Nie wiem, czy jego rozmowa z Donaldem Trumpem to było 2%, czy 10%, czy 15% zmiany, prawda? Ale jednak no, to są zawsze, walczymy o te marginalne zdobycze. Zobacz, jak się zachowały elity europejskie. Znaczy nie tylko, że tam była ściana, przeczekajmy tego Trumpa i może jakoś tak będzie. I w tej chwili bardzo niewielu ludzi tak naprawdę ma relacje z Donaldem Trumpem, a ludzie, którzy to mają, tacy jak Viktor Orban na przykład, no to znów mainstream elit europejski uważa, że to jest bête noire, prawda, którą trzeba odciąć. Więc my mamy taki perfekcyjny sztorm, jak to się mówi w tej chwili. Mamy szereg rzeczy, które się nabudowywały przez ostatnie 3 lata. Brak strategii zwycięstwa ze strony Stanów Zjednoczonych i sojuszników, jeśli chodziło o Ukrainę. Już to takie powtarzanie, Ukraina nie może przegrać, Rosja nie może wygrać i tak dalej. Brak jakiegoś zrozumienia tego, co się dzieje w polityce amerykańskiej, bo było jasne,
pod koniec kandydatury pierwszej terminury prezydenta Trumpa, że w Stanach Zjednoczonych i partia GOP, i ruch konserwatywny się dramatycznie zmieniały. I że po prostu, wiesz, użalanie się nad populistycznymi jakimiś tam politykami do niczego nie prowadzi, dlatego że Stany Zjednoczone i Europa są sobie dużo winne i dużo korzystają na tych relacjach, więc trzeba budować te relacje nie na tej zasadzie, że ja się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o twoją ideologię i twoją politykę, tylko że mamy wspólne interesy. Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych do obronności, a Stany Zjednoczone zyskują na tym, bo mają ten multiplikator siły poprzez sojusze. To zostało zupełnie zaniedbane i założone, wiesz. Wypisywanie jakichś głupot na temat potencjalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do czego to prowadziło? I teraz to jest ten drugi element. Na trzeci element to są obietnice wyborcze, pamiętaj też Donalda Trumpa. On działa na tej zasadzie w ciągu tych kilku tygodni, coraz więcej wrzuca na stół rzeczy, które on tam obiecywał. Więc tu mamy, wiesz, USAID, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem, teraz ma być wzięty na stół Departament Edukacji, później National Endowment for Democracy, wiesz, wszystkie te instytucje, które tam są. Więc jest ten track. Natomiast zakończenie wojny, to była rzecz, o której Donald Trump mówił no bez przerwy w czasie kampanii, że on to zrobi, on to załatwi, bo on ma zdolność robienia tego. I teraz wielkim pytaniem w tych negocjacjach będzie, do jakiego stopnia ludzie wokół prezydenta Trumpa są w stanie wyartykułować, jakie są konsekwencje takiego nagłego, wiesz, zamknięcia całej sprawy i jakie to ma długoterminowe wpływy na relacje nie tylko z Ukraińcami, bo ja podejrzewam, że Ukraińcy będą, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że tracą terytorium, nie mają szansy na wejście do sojuszu. W takim wypadku możesz sobie włożyć, wiesz, w bajki opowieści o tym, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Bo to, że ktoś by inwestował pieniądze w państwo, które ma ciągłe zagrożenie ponowną wojną, no to sobie można takie rzeczy opowiadać. I najważniejsze, to co się stanie po tym, Igor. Kto da te wojska, w jakich ilościach? Czy to będzie magnet dla Putina, żeby prawda, pociągać za ten łańcuch i doprowadzać do problemu wewnątrz kraju? I najważniejsze to jest to, ile zajmie mu to, żeby się przysposobić i znów zacząć. Duńczycy wydali studium niedawno, które zostało opublikowane. Politico zrobiło na ten temat artykuł, pewnie to znajdziesz, jeśli cię to interesuje. Duńczycy są bardzo sceptyczni, uważają, że może być 5 lat, 6 miesięcy, kiedy Putin może ponownie zacząć jakieś akcje, jeśli chodzi o Ukrainę. 2 lata, jeśli chodzi o Bałty, a 5, jeżeli chodzi o cały płot natowski. Wiesz, to są Duńczycy, to nie są, jak to się mówiło, Estończycy, prawda, rusofobi z Polski i tak dalej. To są ludzie z małego państwa, które widzą, jak szybko pogarsza się sytuacja w Europie. O, ja to widziałem, jeszcze nie zdążyłem przeczytać, ale już znalazłem tę analizę, tam mówi wprost o wojnie, tak? Nie o jakiejś, tylko o tym, że wojna w Europie jest możliwa w ciągu kilku lat. A powiedz, czy ty dostrzegasz, znaczy, bo ja mam takie wrażenie, że tam nie ma żadnej strategii po stronie Trumpa, że tam są różni ludzie, którzy do niego przychodzą. Raz jeden mówi jedno, drugim mówi mu drugie. Pojawił się generał Keith Kellogg, który mówił no, całkiem rozsądnie i on miał być specjalnym wysłannikiem. To on miał być tym negocjatorem. Miał być w Polsce tam już na początku stycznia, no ale powiedzmy to jeszcze było przed objęciem jego prezydentury. Miał już teraz przyjechać. Już właściwie to miał być na dniach. Nagle pojawiają się zupełnie informacje, pojawiają się inni ludzie. Prezydent wymienia 3 osoby, które mają prowadzić te negocjacje. Wśród nich nie ma Keitha Kellogga i jest zupełnie inna narracja. No, można oczywiście zastanawiać się, zawsze są takie koncepcje, to jest wielka gra wielkiego myśliciela, tak jak w Polsce cokolwiek Kaczyński nie zrobił, to zawsze do tego dobudowano wielkie teorie. Ja mam taką obawę, że tak jak w Polsce, tam nie ma jakiejś wielkiej strategii, tylko jest jakaś przypadkowość, że strategia jest taka, że chce zakończyć wojnę, a jak to już będzie drugorzędne. I że to jest trochę niepoważne, a jednocześnie no, może to doprowadzić do dramatycznych skutków. Czy nie grozi nam, to określenie już się pojawia, nowa Jałta, czy tam w Arabii Saudyjskiej, gdzie mają się spotkać Putin z Trumpem, nie podpiszą jakichś
nie narysują mapy świata na nowo. Czy Trump, tylko dlatego, żeby móc ogłosić, że zakończyłem wojnę, nie pójdzie na tak dalekie koncesje, które będą mieć dramatyczne skutki? Więc Igor, ja bym unikał takiego, wiesz, ja rozumiem, biorąc pod uwagę tego, że mówisz o komentarzach w Polsce, więc ta pamięć jednak tego, co się stało po 1945 roku jest nadal worana w świadomość narodową. I słusznie zresztą, bo to była straszna tragedia dla Polski, dla Europy. Natomiast ja bym tutaj się nie śpieszył z takiego rodzaju, wiesz, rozemocjonowalnymi określeniami, dlatego że to, na co one w tej chwili odpowiadają, to jest szok tych wypowiedzi prezydenta Trumpa. Znaczy w tym sensie, że on to postawił w taki bardzo ostry sposób, że to nie tylko, prawda, że on doprowadzi do zakończenia tej wojny, ale że zrobi to w taki sposób, jeżeli to będzie końcowe rozegranie, no, że Putin uzyskuje dwa elementarne elementy w tym wszystkim. Jedno to jest brak członkostwa Ukrainy w sojuszu, a drugi to jest utrzymanie terytorium, czyli właściwie takim prawem kaduka trochę. Jeżeli wejdziesz, złapiesz, prawda, zajmiesz kogoś terytorium, no to jeżeli jesteś dostatecznie silny, no to dostaje się ono twoje. Teraz ja tego nie krytykuję z punktu widzenia jakiegoś normatywnego spojrzenia na świat, bo niestety, jak znasz moje myślenie o polityce i to, co piszę, w końcowej analizie jednak, zwłaszcza kiedy chodzi o żywotne interesy, ta twarda siła przebija wszelkie instytucjonalne i organizacyjne założenia. Czy nam się to podoba, czy nie, tak po prostu jest, bo nie ma w systemie międzynarodowym czegoś takiego, co by było enforcerem tych reguł. Po prostu w końcowej analizie, wiesz, takie powiedzenie, silni robią co chcą, a słabi robią to, co muszą. Więc myśmy od tego odeszli dosyć daleko, robiąc sojusze, instytucjonalne, prawda, układy, ale to wszystko zakłada jedną rzecz, że jednak jest zrozumienie się co do interesów. Tragedią wojny, którą prowadzili Ukraińcy po napaści na nich, na Rosjan, jest to, że w Europie nie ma tego alignment, Igor. No nie ma. Jeżeli ty jesteś w Warszawie, rozmawiasz z politykami czy z wojskowymi, sprawa jest bardzo prosta i jasna. Rosja musi być pokonana, powstrzymana i tak dalej. Jeżeli jesteś w Berlinie, rozmowa się zmienia. Bo jest i dystans, i relatywne, i absolutne rozłożenie sił, i są interesy gospodarcze. Wiesz, samo to, co już jest taką ikoną tego wszystkiego, to jest Nord Stream, prawda, i to do jakiego stopnia to uzależniło i niemiecką gospodarkę, i Europę w ogóle od energii rosyjskiej i sprowadziło Rosjan tak naprawdę w ten system w Europie. W Paryż znów patrzę na to inaczej. Paryż ma swoje regionalne zainteresowania. Jeżeli byś pojechał do Istambułu i porozmawiał z Turkami, mimo tego, że oni są w sojuszu transatlantyckim, są drugą największą armią w tym sojuszu, no to czy myślisz, że Erdoğan myśli w taki sam sposób na temat Morza Czarnego, jak myślą, nie wiem, Warszawa czy Sztokholm? Oczywiście, że nie. A wymieniasz cały czas kolejnych członków NATO, czyli sojuszu państw, które mają wspólnie bronić, mają wspólne nie tylko wartości, aczkolwiek słowo wartości zaczyna być zapominane zupełnie i mówi się o wspólnych interesach, no ale dobrze, mają wspólne interesy, mają wspólnie bronić, ale tu jak widać mamy tak różne punkty widzenia, a teraz Stany Zjednoczone bardzo jasno deklarują, że mają inne zupełnie zdanie fundamentalnej dla NATO sprawie. Ja się w ogóle obawiam o przyszłość tej wielkiej organizacji, tak istotnej z polskiego punktu widzenia. Wiesz, Igor, wartości są ważne, ale wartości zawsze wspomagają i tak, wiesz, batresują trochę relacje między państwami, ale prawdziwe sojusze, trwałe sojusze opierają się na interesach. No tak. Stany Zjednoczone stworzyły wspólnie z sojusznikami w Europie Północnoatlantycki Pakt, to było to, że chodziło o żywotne interesy zarówno tych Europejczyków, jak i Amerykanów, żeby nie dopuścić, żeby Sowieci mogli zrobić to w Europie i w Eurazji, co Hitler próbował zrobić, tylko nagle ten dawny sojusznik z okresu zimnej wojny przy Europie rozbitej na kawałki stał sobie po prostu z ilością swoich broni i czołgów i mógł spokojnie wjechać w całą Europę, łącznie z Europą Zachodnią i zrobić to, co myśmy starali się nie pozwolić Hitlerowi zrobić, prawda? Czy w ogóle te dwie niemieckie próby tworzenia imperium na wschodzie, pierwsza wojna światowa, później druga. Dla mnie to są dwie kampanie tej samej bitwy, wiesz, to nie są dwie oddzielne, ale to jest temat na oddzielną rozmowę.
W tej chwili ja uważam, że najważniejszą jest rzeczą, i tutaj prezydent Trump ma rację, nie słuchaj tego, co mówisz, patrz na to, co robisz. Więc jeżeli Europejczycy mówią o wartościach i o współpracy i o tym wszystkim, wspólnej obronie, a jednocześnie nie wydają pieniędzy na prawdziwe zbrojenia, nie tworzą zdolności konwencjonalnych, no to wiesz, ręce opadają. Bo wtedy, jeżeli jesteś człowiekiem, który żyje w jakimś takim bardzo liberalnym, międzynarodowym spojrzeniu na świat, no to odbywają się te spotkania, prawda, wydajemy stwierdzenia, mamy nową koncepcję strategiczną, ale jeżeli rozmawiasz z człowiekiem, który bardzo twardo patrzy na relacje siły, ja uważam, że w taki sposób robi to prezydent Trump, no to wtedy ta cała otoczka odpada. I to, kiedy on po raz pierwszy do Merkel powiedział, no słuchaj, Angela, jak to jest? Ja cię bronię, a ty Rosjanom wysyłasz pieniądze i nie płacisz. No przecież wiesz, to brzmi niezwykle tak niemalże brutalnie, kiedy mówisz you don't pay, ale w końcowej analizie Sojusz jest organizacją traktatową. Do tych planów regionalnych są wpisane zobowiązania, więc ja w tej chwili patrzę na to takie trochę przerażenie w Europie, jak widzę. To znaczy, wiesz, to nagłe szereg tych komuniqués, prawda, że tutaj trzeba i Trójkąt Weimarski, i Weimar Communique, i teraz Kaja Kallas, i wszyscy dookoła o tym mówią. To są nadal słowa, Igor. Gdzie są czyny, prawda? Gdzie są czyny? Jeżeli ja pamiętam, jak długo trwało na przykład, kiedy jeszcze byłem w Niemczech, dla Rheinmetall wyprodukowanie amunicji do haubic 155 mm, od zamówienia od rządu przy założeniu, że te zamówienia by wyszły. Mówiłeś o Berlinie i Pistoriusie. Pistorius w mojej ocenie jest jednym z najbardziej poważnych i naprawdę rozumiejących świat polityków, ale on nie jest kanclerzem, on jest ministrem w tym rządzie. Więc wiesz, to jest trochę takie naprawdę... Który ma inne poglądy niż kanclerz. Niż Scholz miał i nawet w tej chwili w ogóle nie ma rządu w Niemczech. Więc mówienie teraz, zwracanie się do Stanów Zjednoczonych, no nie róbcie tego, kiedy pamiętasz te nasze debaty na temat tego, czy Taurusy mają być w ogóle wydane Ukraińczykom, a jak daleko mogą strzelić, a w co mogą uderzyć. Wiesz, tak się wojny nie prowadzi po prostu, no. Wiesz, i tutaj również winę i stronę amerykańską, bo myśmy tak samo wprowadzali ograniczenia Ukraińców. Natomiast najgorsze w tym wszystkim było to, że to, co my widzimy w tej chwili za 5:12, prawda? Przychodzi nowy prezydent w ciągu kilku tygodni i mówi, ja tę sprawę zamykam, zrobimy to tak i tyle. I przez 3 lata się siedziało na przysłowiowym, wiesz, posteriorze i się nic nie robiło. Tylko się mówiło, prawda, były spotkania, debaty, wyrażenia solidarności, a przy tym taki, wiesz, jak przypomnisz sobie, jak Ukraina wyglądała w pierwszym roku. Ja byłem wtedy na Munich Security Conference. Wszyscy deklarowali, o już rosyjska armia to jest druga, prawda, po Ukrainie, w Ukrainie, na świecie, wszystko będzie, wszystko bierzemy. Po tym, kiedy się zaczęła druga ofensywa następnego roku, już wszyscy mówili, no tak, no już koniec, a Ukraina się sypie, co tutaj zrobić? Natomiast ja nie słyszałem ludzi, którzy mówili, dobrze, co my mamy zrobić, żeby osiągnąć nasze cele polityczne. Wiesz, mówienie ad infinitum o tym, że Europa ma taki i inny pogląd. Jaka Europa? Kto w tej Europie, Igor? Czy jakiś urzędnik, komisarz, który siedzi w tej Komisji Europejskiej? Czy przywódcy najpoważniejszych państw w tej Unii Europejskiej? Wiesz, i to, co wiesz, Niemcy są bardzo bogatym krajem, ale to, że jesteś tłusty, to nie znaczy, że jesteś silny. A zwłaszcza, że tego tłuszcz ci tak przerasta, że nie pozwala ci specjalnie ruszać się i zaczyna ci utrudniać życie. No dobra, ale mamy taką sytuację. Mówisz, ja się z tym w 100% zgadzam, a ja jeszcze powiem mocniej, ze skrajną nieodpowiedzialnością elit europejskich przez ostatnie lata, a zwłaszcza od wybuchu wojny. Moim zdaniem elity europejskie i również niestety elity amerykańskie są odpowiedzialne za tą tragedię, za te setki tysięcy zamordowanych ludzi w Ukrainie i ogromne zagrożenie dla nas wszystkich. Więc mamy z jednej strony tych ludzi, z drugiej strony mamy prezydenta, który najpotężniejszego państwa, który zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, który my interpretujemy, tak zastanawiamy się, czy to, co mówi, to on rzeczywiście myśli, czy
czy ma jakąkolwiek strategię poza tą, że chciałby pokazać, że jest takim silnym gościem, który jest w stanie zaprowadzić pokój, a w jaki sposób to już drugorzędne, ważne, że mógł ogłosić u mnie, stanąć w Waszyngtonie i powiedzieć tak, zaprowadziłem pokój, a za jaką cenę to już jest mniej istotne. Nie ma w tym, raz jest ruch w tę stronę, raz jest ruch w tę stronę, tak, z kim nie rozmawiamy, to nikt tak dokładnie nie wie, co może on zrobić. Do czego to wszystko może doprowadzić? Ja jednak się obawiam, czy to nie wrócę do tej Jałty, czy to nie tak siłą po prostu takiego rozpędu, słabości, no bo ten pokój nie będzie przez siłę zaprowadzony, tylko wygląda teraz, jak miał być właśnie przez słabość, doprowadzi do narysowania mapy na nowo, mapy wpływów na nowo. Czy ty się tego nie obawiasz? Igor, przede wszystkim się nie zgadzam z tym, że Donald Trump nie jest przewidywalny. Donald Trump jest bardzo przewidywalny, jeśli chodzi o koniec wojny. O swoją nieprzewidywalność jest bardzo przewidywalny. Nie, to już zaczynamy tak trochę rozcinać słowa na kawałki. Słuchaj, w czasie kampanii, od samego początku, wielokrotnie mówił o tym, że on tę wojnę zamknie. Tak. I teraz trzeba było się zastanawiać. Uważam, że to było psim obowiązkiem każdego polityka i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, myśleć o tym, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie takie, które chroni interesy ukraińskie, chroni interesy Zachodu, bo w tej chwili to nie jest, że on pokona Ukrainę, mówię o Putinie, tylko że on pokona Zachód. Wygra wojnę cywilizacyjną tak naprawdę, Igor. Chińczycy, druga sprawa, błąd, który my popełniamy, ja tutaj znów wracam do tego, że zastanawiam się, gdzie jest ten najbliższy krąg doradców prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o Rosję. Dlatego, że tak naprawdę Stany Zjednoczone nie tylko negocjują z Rosją, ale negocjują z Rosją i z Chinami, które Chiny są tutaj wspomagane zarówno przez Iran, jak i przez Północną Koreę. Więc to nie jest tak, że jeżeli tu mówisz o jakiejś tam Jałcie, nie, tu mówimy o konfrontacji wielkich mocarstw, w której Stany Zjednoczone od czasu wejścia administracji Donalda Trumpa radykalnie przedefiniowują cały porządek, który de facto stworzyły. Czyli to rewidowanie tego porządku opiera się na założeniu, że tak jak mówi Donald Trump, ten międzynarodowy porządek nie służy interesom Stanów Zjednoczonych. Wiesz, i to, że ludzie się oburzają na to, że jakiekolwiek państwo mówi w takich kategoriach, to też mnie trochę dziwi. No bo to, że nie wiem, Polska wysyłała broń do Ukrainy, na Ukrainę, no to dlatego, że to było w interesie Polski, żeby ta Ukraina się utrzymała. To, że Niemcy starali się gdzieś znaleźć się po środku, no bo to jest w ich interesie, bo oni chcieli tę wojnę zamknąć jak najszybciej, żeby wrócić do tak zwanej normalności w relacjach i nie czuły tego poziomu zagrożenia. To, że Bałtowie weszli teraz na 5%, Litwinowie już, a inni się tam zbliżają, to też jest wyrazem ich interesów i to, że wszyscy starają się kupować broń i to wszystko, więc problem jest inny w mojej ocenie, Igor. Problem jest, i tu niedawno rozmawiałem z przyjacielem na ten temat, którego ogromnie cenię jako analityka, jaka jest wizja końcowa bezpieczeństwa i regionalnego, i światowego, kiedy cały ten kurz opadnie, wiesz, te cegły się już posypią i dojdzie do podpisania i wyschnie ten atrament, wiesz, to znaczy oczywiście ja słyszę bez przerwy o tym, że główne zagrożenie jest na Indo-Pacyfiku, co jest prawdą, ale tego nie można deagregować z tego, co się dzieje w teatrze atlantyckim, w teatrze europejskim. Więc ja nie wiem do tej pory, czy my sobie wyobrażamy coś takiego, o czym ty mówisz, czyli że dochodzi do pewnego koncertu mocarstw, czyli podziały strefy wpływów między pryncypałami. Tutaj Rosja nie jest w tej kategorii, co Stany Zjednoczone. To będzie głównie rozgrywka między Chinami wtedy i Stanami Zjednoczonymi. Rosjanie są tutaj w pozycji podrzędnej. To, że oni odgrywają tak dużą rolę w tej chwili, to jest funkcja słabości Europy i bliskości teatru operacji do Rosji. Oni są na swoim podwórku. To tak jak będziemy mieli duży test tego, co się będzie dziać, jeśli na Indo-Pacyfiku dojdzie do konfrontacji amerykańsko-chińskiej. Konsekwencje tego wszystkiego, o czym mówisz, są niezwykle poważne. Są to, o czym my obaj mówimy. Dlatego, że
przegrana sojuszu, znaczy przegrana Ukrainy, jeżeli końcowym dealem będzie coś takiego, że nie będzie można tego, wiesz, malować jakąś tam szminką i mówić, że to fajnie wygląda. Tylko że rzeczywiście będzie to przegrana Ukrainy, to będzie to przegrana kolektywnego Zachodu, jak to Putin nazywa. Stany Zjednoczone są potęgą w takich kategoriach, że doprowadzi do pewnych dyslokacji, ale nie będzie to, jeżeli do czegoś takiego by doszło, nie będzie to zagrożeniem bezpieczeństwa w sensie egzystencjalnym. Dla szeregu państw europejskich zwycięstwo Rosji na teatrze europejskim może stać się zagrożeniem egzystencjalnym. Więc ja sobie, wiesz, próbuję wyobrazić fetowanie, które by się odbywało u Putina wtedy i w Kremlu. Dużo będzie zależeć w mojej ocenie, dlatego że prezydent Trump bardzo się opiera na tych personalnych relacjach, rozmawiania z politykami. Więc jeżeli dojdzie do tego spotkania w Arabii Saudyjskiej, w jaki sposób to spotkanie się odbędzie? Ja ci powiem, gdzie mnie Putin zadziwił jedną rzeczą i tutaj muszę przyznać, że jest dosyć dobrym graczem. Ja myślałem, że Rosjanie będą się opierać przed negocjacjami, bo wygrywają. I myślałem, że doprowadzi to wtedy do sprowokowania Stanów Zjednoczonych do radykalnego podniesienia pomocy Ukrainie. Ja myślę, że jeżeli Rosjanie nadal będą ociągać się i grać jakieś takie, przy takiej ofercie już w tej chwili, to może to do tego doprowadzić. Dlatego, że prezydent Trump jest trochę taki merkurialny, prawda? On może zdecydować w tym czy w innym kierunku. Co do Europy, bo o tym mówiłeś. Jeżeli Europejczycy się nie wezmą porządnie za zbrojenia, o czym ja mówię od lat, Igor, bo to jest, wiesz, pierwsza pobudka to była Gruzja w 2008 roku. Wszyscy udawali, że to nie tyczyło Europy, że to było jakoś tam, wiesz, no Gruzja, wiesz, to nie jest tak naprawdę część tego kolektywnego Zachodu. No ale potem, kiedy Putin złapał Krym, najechał i przejął, nadal się nic nie działo, wiesz. W Mińsku się odbywały te różnego rodzaju tam spotkania. Potem była Syria, wiesz, Aleppo, wiesz, te masakry, które tam miały miejsce. No i wreszcie doszło do tego drugiego najazdu Ukrainy. I wiesz, i ja uważam, że Rosjan nie interesuje. Znaczy, ja patrzę na Rosję w tej chwili w takich kategoriach, że Putin albo zniszczy Ukrainę, albo będzie ją miał. Dla niego to jest binarna sprawa. Dlatego, że bez Ukrainy, to i Zbigniew Brzeziński mówił inni, ja się z tym w pełni zgadzam, on nie może odtworzyć swojego imperialnego dominium. No ale co się wtedy staje dla państw flankowych, takich jak Polska, Igor? Polska jest państwem klasy średniej, że tak powiem, w sensie wielkości zasobów ludzkich. Więc ma więcej opcji niż państwa takie jak państwa bałtyckie, ale nadal w mojej ocenie nie jest tak naprawdę przygotowana na to, co się dzieje. I tutaj też odbyły się dosyć poważne zaniedbania. Tu chodzi i o wielkość żołnierzy, i o rezerwę, i o command control. Przede wszystkim przywództwo, czyli skoncentrowanie się na priorytetach bezpieczeństwa narodowego, a nie na, wiesz, jakichś takich rozgrywkach wewnętrznych, partyjnych i wykłócaniu się. I tutaj nie biorę żadnych stron, Igor, w tym wszystkim, bo w każdej awanturze politycznej można pokazać palcem, kto zrobił to źle, kto zrobił tamto źle i można sobie z tego wyciągać różnego rodzaju konsekwencje. Ale w tej chwili kraje flankowe, w tym przede wszystkim Polska jako hub tego systemu, znajdują się w sytuacji, w której może dojść do bardzo gwałtownego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa na flance. My nie wiemy, co to znaczy, że miliony Ukraińców z poczuciem zdradzenia, wściekli będą wchodzić do Europy w tej chwili, jeżeli będą uciekać na przykład, gdyby doszło do całkowego wchłonięcia Ukrainy. My nie wiemy, w jaki sposób NATO się pozbiera po tym wszystkim. Ja słuchałem Marka Rutte niedawno, jak byłem w Ramstein. Bardzo inteligentny polityk, dobrze rozumiejący, co się dzieje, no ale jeżeli on nie ma przełożenia w sensie osobistych relacji z prezydentem Trumpem, no to co on może osiągnąć tak naprawdę, prawda? W sensie tego, co jest do zrobienia. Zaniedbania latami, zbudowania relacji, dlatego że w większości elity polityczne do niedawna w Europie były liberalne, no, lewicowe, liberalne, prawda? Więc nieumiejętność przeskoczenia tych barier i zbudowania relacji, zwłaszcza z tą zmieniającą się partią republikańską, kiedy było widać już po pierwszym wyborze Donalda Trumpa, oto winie przywództwo europejskie. A poza tym niewyartykułowanie społeczności. Zresztą tutaj też jest dużo winy, jeśli chodzi o elity amerykańskie, bo my nadal unikaliśmy mówienia
w kategoriach konfliktu, wojny, wiesz, czy fazy zerowej, czy innej, tylko mówiliśmy o konkurencji wielkich mocarstw, bo to tak brzmi bardziej, wiesz, abstrakcyjnie. Demokrację trzeba zmobilizować w momencie kryzysu. Trzeba im powiedzieć prawdę o tym, jak wygląda sytuacja. A sytuacja wygląda bardzo poważnie, Igor, w tej chwili. A czy ty widzisz możliwość porozumienia między europejskimi przywódcami a Stanami Zjednoczonymi i doprowadzenia do tego, żeby te rozmowy o zakończeniu wojny, żeby w nich brały udział i Ukraina, oczywiście, co jest jakby oczywiste, ale również Europa. No bo z drugiej strony, jak może prezydent Stanów Zjednoczonych, ja rozumiem, że ma pretensje o to, że nie wydają pieniędzy, to jest w pełni zrozumiałe, ale jak może oczekiwać, że Europejczycy wyślą swoje wojska do Ukrainy, nie uzgadniając tego z nimi, nie zapraszając ich do tego stołu? Igor, w pełni się zgadzam, ale słuchaj, tego rodzaju rzeczy nie robi się wydając oświadczenia weimarskie, przepraszam, no z całym szacunkiem dla pani Kallas, którą znam i bardzo lubię, wiesz, i tam zaklinanie takiej rzeczywistości, że tak nie może być, pani Baerbock, wiesz, inni tam przywódcy. Tylko to się robi w intensywnych face-to-face negocjacjach. Na przykład w tej chwili jest szansa w Monachium i mam nadzieję, tam jak jutro już będę, bo tam rano dolatuję, postaram się zorientować, czy rzeczywiście coś takiego się dzieje, to znaczy, czy jest próba stworzenia bardzo takiej otwartej, prostej rozmowy z ludźmi, którzy są niezwykle blisko prezydenta Trumpa. No przecież J.D. Vance, który tam pojedzie, Marco Rubio czy Hexet, to są ludzie, którzy później mogą, rozmawiając z prezydentem Trumpem, dać mu szereg opcji. To nie jest, widzisz, pamiętaj o jednej rzeczy, H.R. McMaster mi kiedyś to powiedział na takiej konferencji, że po to, żeby być dobrym doradcą bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec prezydenta, to nie trzeba go starać się przekierunkować z tego, gdzie on tam jest, tylko trzeba mu dać kilka opcji, przynajmniej jakieś 3-4, z których jedną z tych opcji jest jego opcja, no bo on się tego domaga, on jest decydującą osobą, ale jednocześnie pokazać mu i ups and downs tych różnych, tej jego opcji i również tych opcji, które chciałbyś mu zasugerować. I zrobić to w taki sposób, żeby zaczęło się budować zaufanie między doradcą a prezydentem. Wiesz, to było tragedią trochę pierwszej administracji Trumpa, że większość ludzi, którzy znaleźli się w kluczowych pozycjach i zresztą bardzo inteligentni, patriotyczni Amerykanie, mówię o Jim Mattis, wiesz, czy Kelly, czy wszyscy inni, z biznesu Tillerson wtedy był, wiesz, to byli ludzie, którzy jednak uważali, że mają do czynienia z politykiem, który tak nie rozumie świata, że oni mu muszą im jakoś tam pokierować. I to było przyklaskiwane, prawda, przez europejskich przywódców, którzy zaraz po jego wyborze mówili, no tak, wiesz, prezydent Trump jest taki inny, no ale spójrz na tych zawodowców wokół niego przecież. I to jest takie podstawowe niezrozumienie polityki amerykańskiej w Europie, bo tam rządy są tworami parlamentu, a my wybieramy de facto króla. No. Więc jeżeli się zaczniesz tutaj z nim w jakiś sposób boksować, no to wylecisz przez okno, po prostu mówiąc metaforycznie oczywiście. Więc ja mam nadzieję, że Monachium będzie wykorzystane do tego. Wszystkie kanały każdego państwa do budowania relacji z najbliższym staffem. I tutaj mówię, ambasady, wszystkie ręce na pokład, organizacje i networki ludzi, wszystkie ręce na pokład. Przede wszystkim słuchanie tego, w którym kierunku idzie debata wewnątrz administracji amerykańskiej. Bo zanim już chcesz rzucać swoje propozycje na stół, to musisz zrozumieć the art of the possible, prawda? Co jest możliwe. Bo to, że będziemy powtarzać ad nauseam, że Europa musi być przy stole i Ukraina musi być przy stole, z tego nic nie wynika. To powiedz, Andrew, co twoim zdaniem dziś jest możliwe z punktu widzenia Polski? Jak my powinniśmy rozmawiać z Ameryką? Czy to nie jest taki moment, kiedy mamy do czynienia z bardzo gwałtownymi zmianami i z człowiekiem, który jest otwarty na bardzo gwałtowne zmiany? Czy Polska nie powinna wykorzystać tej sytuacji, kiedy teraz będą rozmowy z Hexetem, nie powinna wykorzystać tej sytuacji do tego, żeby postawić bardzo twarde warunki Stanom, które być może byłyby przyjęte, żeby Polska została objęta nuclear sharing, żeby wojska amerykańskie, skoro mają być
jest dyskusja o tym, co z nimi dalej robić. Mówię o wojskach amerykańskich w Europie, żeby je przesunąć właśnie do Polski, tam na Łotwę czy do Rumunii, ale przede wszystkim do Polski. Czy twoim zdaniem to jest ten moment, kiedy my możemy tą całą trudną sytuację wykorzystać do tego, żeby zdobyć więcej, tak? Żeby te relacje bilateralne między Stanami a Polską pogłębić i wzmocnić w sytuacji, z której taki słaby pokój, no przecież on realnie przybliża groźbę wojny, ataku na Polskę również. Igor, ja bym cię zachęcił, bo jesteś naprawdę bardzo dobrym i dziennikarzem, i rozumiejącym politykę w Polsce, żeby w rozmowach z ludźmi, z którymi ty masz kontakt, przestać używać tego mówienia, postawmy twarde warunki, postawmy to. Ja mówię o tym inaczej. Wyartykułujcie jasno interesy Polski. Te interesy, które są nieredukowalne, te interesy, które są ważne poniżej tej poprzeczki, i te, które są peryferyjne. Ta hierarchia musi istnieć. Jeżeli ciągle tylko jest takie zaklinanie, że prawda, musi być i to, i to, i to, jeżeli wszystko jest ważne, równie ważne, to tak naprawdę nic nie jest ważne. Więc zamiast mówić o stawianiu twardych warunków, ja bym mówił o wyartykułowaniu interesów polskich i zakomunikowaniu stronie amerykańskiej, zresztą każdemu innemu państwu, gdzie te interesy schodzą się z interesami twojego interlokutora. I dlaczego w ich interesie jest to, żeby polskie interesy zostały bardzo poważnie wzięte pod uwagę, i wtedy się odbywa negocjacja. Natomiast ja bardzo często słyszę wśród różnego rodzaju, prawda, analityków i ekspertów w Polsce właśnie takie: albo Amerykanie tutaj natychmiast wyślą ludzi, którzy tutaj będą umierać zaraz przy granicy, albo w ogóle nie ma o czym rozmawiać, więc to jest niepoważne. Co powinno się stać? Ja o tym pisałem, Igor. Jeżeli twoi słuchacze się tym interesują, w Real Clear Defense napisałem niedawno taki artykuł na temat tego, że Stany Zjednoczone potrzebują nowego sposobu współdziałania z Sojuszem Atlantyckim. Dlatego, że ja uważam, że jest ogromna szansa dla Polski, która jest niewykorzystywana w tej chwili. To jest stania się przywódcą tego północno-wschodniego korytarza, który biegnie od Skandynawii przez kraj, państwa bałtyckie, Finlandia do Polski. Tam czasami w Polsce się mówi dużo o Trójmorzu, ale ja się szczególnie chcę skoncentrować na wojskowych sprawach. To jest korytarz, gdzie są prawdziwe zdolności wojskowe. Wiesz. Maleńka Finlandia, jeśli chodzi o ludność na przykład. Zobacz, 280 000 żołnierza, największa artyleria konwencjonalna. Szwedzi mają prawdziwy przemysł zbrojeniowy. Norwegowie, jak najbardziej, byłem niedawno w Oslo, rozumieją zagrożenie, są skłonni do myślenia w takich kategoriach. Tylko tutaj Polska musi podnieść tą sztafetę i zacząć po negocjacjach i dyskusjach wewnątrz tych państw znajdujących się w tym korytarzu, które dzielą żywotne interesy Polski. Dla nich zagrożenie ze strony Rosji jest jak najbardziej istotne i może doprowadzić do katastrofy dla nich. I w oparciu o tym zaproponować Stanom Zjednoczonym, w jaki sposób te kraje mogą stworzyć struktury wewnątrz sojuszu. Podkreślam, to nie jest rozbijanie jedności sojuszu, to jest przywództwo sojuszu. To jest pociągnięcie sojuszu. Zresztą niedawno rozmawiałem z kolegą z Niemiec, o którym tu mówiliśmy, i ja mówię: słuchaj, Niemcy też są państwem bałtyckim. Tylko w tej chwili jest taka sytuacja, że jest oglądanie się przez ramię na to, co powie Berlin, na to, co powie Paryż, prawda? Zamiast jasnego oszacowania sytuacji. Jest jeszcze jedna bardzo ważna możliwość, Igor. Pamiętaj, że prezydent Trump mówi dużo o tak zwanej wysokiej północy. Już od tej samej nieszczęśliwej Grenlandii, prawda, w dół, od tego. Trasy komunikacyjne, obrona, rosyjski bastion łodzi podwodnych. To są wszystko rzeczy, które są żywotnymi interesami Stanów Zjednoczonych. Koncepcja, która łączy Skandynawię, północno-wschodni korytarz z wysoką północą, nagle zmienia całą geopolitykę i jest konkretną propozycją, w mojej ocenie, dla Waszyngtonu. Ale właśnie nie o to, że twardo mówimy, musi być to i to i to i to. Jak wiesz, od lat piszę o tym, że nasze bazowanie sił w Europie, mówię tu amerykańskim, nie odzwierciedla realiów. My mamy legatowe instytucje w Niemczech. Dlaczego? Dlatego, że to był punkt kontaktu w czasie zimnej wojny z Paktem Warszawskim. Ten punkt kontaktu w tej chwili jest w Polsce, w Finlandii, w Bałtach, prawda, i na górę. I Rumunii oczywiście, jeśli spojrzysz na dół. Więc my potrzebujemy, i tutaj znów zachęcam, w Wall Street Journal o tym pisałem w innych miejscach, minimum 2 brygady amerykańskie na stałe stacjonujące w Polsce, jedna albo w Finlandii, albo w państwach bałtyckich,
no i potencjalnie jedna w Rumunii, w zależności od tego, co tam się będzie dalej dziać. Ale po to, żeby tak się stało, na to jest potrzebna koncepcja strategiczna i konkretne propozycje dla strony amerykańskiej. Bo zawsze, kiedy o tym mówiłem, słyszałem, ale są ogromne koszty tego, co już włożyliśmy w bazy w Niemczech. Te bazy jak najbardziej tam są potrzebne, ale one powinny być używane na wsparcie, na ćwiczenia, medyczne instalacje takie jak Landstuhl czy Hohenfels. Natomiast tutaj państwa z tej flanki powinny budować te instalacje, a jednocześnie pracować bardzo energicznie jako region, żeby przekonać stronę amerykańską, że jest to w ich interesie. Mówiąc o tych twardych warunkach, powiem ci, co ja miałem na myśli. Miałem na myśli to, że, bo to oczywiście ty masz pełną rację, że musimy pokazywać tą wspólnotę interesów, tak? Dlaczego w interesie Stanów Zjednoczonych jest zrobienie tego czy tego. Ale teraz będzie moment, podejrzewam, że podczas rozmowy sekretarza Hegseta z polskim prezydentem i z ministrem obrony, kiedy będzie zapewne nacisk na Polskę, żebyśmy my wysłali również, żebyśmy my uczestniczyli w tym procesie pokojowym, w sensie, żeby polskie wojska też tam były, tak? Jak wiesz dobrze, w Polsce nie ma przesadnego entuzjazmu, mówiąc delikatnie, do wysyłania swoich wojsk i to jest absolutnie zrozumiałe. No ale to jest być może właśnie moment, kiedy należy postawić, kiedy można podejść bardzo transakcyjnie, powiedzieć, no dobrze, no to my możemy zrobić to i to, ale oczekujemy z waszej strony tego i tego. To miałem na myśli, że to jest ten moment, kiedy my będziemy naciskani. Mhm. Rozumiem, Igor, ale ja znów nie mówiłbym transakcyjnie. Widzisz, to Ale ten język Donald Trump dosyć nieźle rozumie, nie? Tak, ale ja bym w tym momencie wyłożył koncepcję na stół, która powinna była być przygotowana już kilka lat temu. Tylko ta koncepcja musi być, nie? Jak wiesz, chyba tam niekoniecznie. Nie, no bo Igor, ostatnio jak byłem gościem u ciebie z ambasadorami Reiterem i Magierowskim, pamiętasz, w Świetlicy, no to zapytałem twoją widownię, no jaka jest strategia w sensie tego, gdzie Polska ma być za 5 lat, za 10 lat, bo jeżeli tego nie wiesz, no to wszystkie te operacyjne, prawda, programy, które chcesz coś włożyć, niczego się nie trzymają. Więc ja uważam, że już za dużo wody upłynęło. To jest znów temat na oddzielną rozmowę, chętnie możemy o tym porozmawiać, żeby tego rodzaju strategię wypracować, żeby stworzyć odpowiednik biura net assessment, żeby było patrzenie na to, jak wygląda rozkład sił i w absolutnych kategoriach tego, co Polska ma, i relatywnych, co do tego, gdzie są jego wrogowie, jej wrogowie i jej sojusznicy. I na tej podstawie budować. Każde państwo mieszka w jakimś sąsiedztwie, Igor. W zależności od twojej siły jako państwa, to sąsiedztwo może być większe albo mniejsze. Stany Zjednoczone są potęgą globalną, więc patrzą na świat w kategoriach 2 oceanów. Polska jest średniej wielkości graczem, ale to sąsiedztwo to jest 360 stopni wokół Polski. Zapytaj się przez ile lat, tu nie chcę specjalnie krytykować, no ale to powiem, bo mnie to zawsze irytuje, do jakiego stopnia Polska była w stanie kształtować obszar tego bezpieczeństwa na 360 stopni dookoła. I nie mówię o tym, że próbowano coś tam robić z Białorusinami czy z Ukraińcami, bo oczywiście tak, ale zmobilizowania innych państw regionu do wizji, którą Polska powinna postawić na stole. Więc o tym mówię, bo to jest, Polska jest w tej chwili dla sojuszu tym, czym była Republika Bońska, Niemcy Zachodnie. To jest kraj kluczowo frontowy, to kwestia infrastruktury, komunikacji północ-południe. To są podstawowe rzeczy, które powinny być priorytetami nie tylko rządu polskiego, ale rządów w całym regionie. W tej chwili masz Via Baltica, Via Carpathia, to są 2 nitki autostrady, trochę kolei, to się nawet w kupę nie składa. Ta autostrady jest na razie koncepcja. I ciągle nie ma. Jechałem samochodem do Rygi niedawno, to nie jest droga, którą można szybko przerzucić wojska. Ale czy mogę na koniec coś, Igor, powiedzieć, bo będę niestety musiał uciekać. Mhm. Ja rozumiem i pesymizm, i obawy, i takie, wiesz, negatywne reakcje w tej chwili w Europie. Teraz jak będę w Monachium już jutro, będę się w to bardzo poważnie wsłuchiwał i żeby się zorientować, gdzie idzie ta cała rozmowa. Ale ja uważam, wiesz, ja wiem, że to jest klisza, ale nigdy nie zmarnuj kryzysu, nigdy nie, wiesz, tutaj trzeba odpowiedzieć czymś konkretnym ze strony państw europejskich, zwłaszcza tych, które mają żywotne interesy, jeśli chodzi o Ukrainę i utrzymanie suwerenności Ukrainy. Jeżeli by doszło w Europie do strefy wpływów, Igor, no to kto będzie z tej drugiej strony partnerem dla Rosjan? No przecież nie Polska, prawda? I Polska będzie wtedy ryzykować
utratę suwerenności. Ja jestem przekonany, że Putin próbował zrobić sferę wpływów, taki trochę Bismarck na odwrót, prawda, bo historycznie w XIX wieku to Niemcy opierały się na Rosji, żeby konkurować przeciwko Brytyjczykom i Francuzom. Jeżeli spojrzysz na to, co się działo, prawda, po zjednoczeniu Niemiec w XIX wieku. Ale teraz, kiedy patrzysz na to, ja nie sądzę, że Niemcy są skłonni do czegoś takiego, ale Niemcy nie mają wypracowanej koncepcji tego, jak ma wyglądać bezpieczeństwo regionu. Poza tymi interesami ekonomicznymi, o których ty ciągle słyszysz. Ja pamiętam, kiedy pierwszą strategię bezpieczeństwa Berlin pisał, no to było bardzo początkujące i powiem to tak, i na tym to zostawię, prawda, jeśli chodzi o myślenie strategiczne. To jest czas na to, żeby przestać się kłócić, żeby zacząć myśleć w kategoriach interesu narodowego. Przestać ciągle się, łapać za głowę, jak to jest możliwe, że prezydent Stanów Zjednoczonych coś takiego powiedział. No powiedział, prawda? Czy to zmienia relacje i sojuszu polsko-amerykańskiego? Nie. Natomiast wydawanie jakichś tam edyktów, prawda, oficjalne publikowanie na website'ach, że tego się domaga Komisja Europejska, negocjacje powinny być prowadzone w mojej ocenie w bardzo spokojny sposób, w konkretnych zakresach zainteresowań. Więc ja mimo tego, że jestem zaniepokojony, tak jak ci powiedziałem na początku, tą retoryką i to zwłaszcza tym, że jeżeli mówimy o siłach zbrojnych gwarantujących deal na terenie Ukrainy, że to mają być siły poza sojuszem i nie siły natowskie bez sił amerykańskich. Czyli to stwarza dla mnie konundrum ogromnie duże. Ale z drugiej strony to, że sekretarz Hegseth przyjeżdża do Polski, to oczywiście na pewno będzie miał konkretne propozycje, będzie czegoś chciał ze strony polskiej i po to, żeby to spełniło interesy polskie, to musi być wynegocjowane w oparciu na jakąś większą koncepcję strategiczną. To jest bardzo ważne. My musimy naszą koncepcję strategiczną mieć, wypracować i ciągle ją wypracowywać i aby taka koncepcja, żebyśmy mieli zdolności do tworzenia takiej koncepcji, między innymi po to wspólnie tworzymy Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności, a w najbliższych dniach, proszę Państwa, przyjedzie owszem sekretarz Hegseth do Polski, ale również przyleci profesor Michta. Zaraz prosto z Monachium na jeden dzień tylko wpadnie do Warszawy po to, żeby spotkać się ze słuchaczami Szkoły Przywództwa i tam my uczymy, dyskutujemy i rozmawiamy o tych bardzo ważnych sprawach, więc to wszyscy powinniśmy robić i przy okazji przypominam, że jeśli są wśród Państwa, wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy są zainteresowani Szkołą Przywództwa, to warto wejdźcie na naszą stronę, możecie się zgłosić, za kilka miesięcy będzie nowa rekrutacja do kolejnej edycji i również tam będzie wiele spotkań z panem profesorem Andrew Michtą. Andrew, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia, dobrych lotów do Monachium. Mam nadzieję, że wywieziesz stamtąd dobre wieści. Dziękuję, Igor, i naprawdę cieszę się, że będę mógł się spotkać ze studentami Szkoły Przywództwa. To jest zawsze specjalny moment taki, więc dziękuję za zaproszenie. To my dziękujemy i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do następnego razu. Dziękuję bardzo Państwu również. To wszystko. Czekam na Państwa komentarze. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, na ile waszym zdaniem tu może dojść do podziału świata, czy to zagrożenie jest realne i czy my jesteśmy w stanie przygotować się na tą trudną sytuację, która zapewne tak czy inaczej nastąpi. To wszystko, jeśli uważacie, że warto, że ten program powinien istnieć, zachęcam do wspierania go na patronite.pl. Wejdźcie na mój profil Igor Jankę, znaczy patronite.pl/Igor Jankę. Tam możecie wesprzeć Układ Otwarty. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.